Witam w kolejnym vlogu, czy tam dniu nagrywek, nie wiem jak to nazwać. Po prostu robię swoje, a Karola mnie nagrywa. Także dzisiaj mamy jak zwykle Hondę na tapecie. Spuszczam z niej płyn chłodniczy, ponieważ ma tam delikatny wyciek przy obudowie termostatu, przez co się zapowietrza i są takie objawy, jakby się blokowała linka od gazu, albo czasami przyfalują obroty. Dlatego uszczelnimy ten wyciek, zalejemy, odpowietrzymy i powinno być wszystko ok. Także tak na szybkęsa to dzisiaj robimy, bo mamy jeszcze inne zajęcia. Jeszcze zdążyłem w międzyczasie pomierzyć sobie przewody chłodnicze do Seata, którego ogarniam. Także. A co w tym aucie jeszcze, albo co robiłeś już w tym aucie? W sensie, co robiłeś w nim wczoraj i przedwczoraj i za chwilę powiedz, co ogólnie w tym aucie robiłeś. No wczoraj i przedwczoraj nic nie robiłem, bo Ale nagrywałem. Nie, ogólnie w tym samochodzie robiłem, ustawiałem rozrząd po tym jak właściciel sobie kupił ten samochód, bo to było przestawione, z tego co pamiętam był przestawiony rozrząd i ten silnik tak chodził nie bardzo. Potem myliśmy całą komorę i tak dalej. No i wpadło całkowicie odświeżone i nowe zawieszenie, odświeżone, odmalowane, wypiaskowane proszkowo. Wszystko na odwrót pomieszałem. W sensie tak. W tym aucie właśnie było wymienione całe zawieszenie. Zostało ono wypiaskowane, pomalowane proszkowo, włożone nowe tuleje poliuretanowe, nowe stworznie, założone, zrobione hamulce od podstaw, ustawiona zbieżność i tak dalej. Autem bardzo przyjemnie się jeździ. No, jeszcze ma tam jakieś niedogodności, które poprawiamy po prostu i tak dalej. I jeszcze parę dni temu robiłem w tym aucie, szukałem prądu, bo gdzieś się wkradł jakiś psikus i kradło prąd i po jakimś czasie po prostu akumulator padał do zera i nie dało się odpalić samochodu. Znalazłem przyczynę, gdzie prąd uciekał, także teraz jest wszystko pod kontrolą, jeżeli chodzi o prąd. Wszystko jest ogarnięte. Zajmuję się teraz taką kosmetyką tak naprawdę, czyli ogarnięcie tego wycieku delikatnego, bo to rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie było widać tego wycieku, dopiero po głębszej takiej analizie tego wszystkiego. Zostanie mi jeszcze jakieś tam pierdoły, no teraz po prostu nie pamiętam, ale takie drobne rzeczy i posprzątać samochód, umyć. I można go oddać z powrotem. No ale teraz to jest w zasadzie już takie bieżące naprawy, bo już po tych grubszych robotach samochód oddałeś i teraz po jakimś czasie po prostu że prąd brało, tak? Tak, że znikał prąd, no i to gdzieś tam to falowanie obrotów, czy tam przycinanie się linki od gazu, jak stwierdził właściciel, ale linkę przesmarowałem, także chodzi tak jak powinna. Teraz zajmę się właśnie tym wyciekiem. Mam nadzieję, że to spowoduje zaprzestanie tej usterki. Jeżeli uszczelnie układ chłodzenia, odpowietrze i będzie to miało ręce i nogi. I jeszcze na dodatek, na domiar złego, coś się dzieje ze wspomaganiem. Po prostu raz jest, raz go nie ma. Obstawiam prawdopodobnie, że pompa już dokonała żywota i po prostu nie daje ciśnienia. Także jeszcze do tego zajrzę. No to tak tytułem wstępu na temat tego samochodu. Śledźcie na bieżąco, będę wrzucał co się dzieje z tym samochodem. A dzisiaj muszę kończyć niestety, bo mamy inne zajęcia. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie lajka, dajcie suba, czy co tam chcecie. Czy dajcie kopa. Cześć! Fajnie, ale to zawieszenie może jeszcze pokażemy. Co? To chodźcie, zobaczymy zawieszenie. Mów, nie będziemy nagrywać. Nagrywaj sobie po kolei, ja mogę opowiadać jak chcesz, co tu jest zmienione. Także tutaj może zbliż na zacisk. Odnowione zaciski, zregenerowane w pełni. Do tego doszły przewody w stalowym oplocie. No jak widać tutaj poliuretan wszędzie na zawieszeniu. Wszystkie możliwe gumy zostały zastąpione poliuretanem. Wszystko jest odświeżone, odmalowane. No teraz jest brudne, no bo to auto było eksploatowane po prostu. I tak to wygląda. I z tyłu. Z tyłu tak samo mamy zaciski po pełnej regeneracji.
Tu jest zacisk z ręcznym od razu, więc wymaga trochę więcej zachodu regeneracja jego. Ale też widać przewody w stalowym oplocie, poliuretany. Tutaj są na wahaczach są twardsze, tutaj te czerwone są zbliżone twardością do oryginału. Także wszystko jest, no i śruby też w ocynk poszły, wszystkie, które wykręcaliśmy, także widać to, że to jest fajnie zrobione. I rura jest ocynkowana też, tak? I tak, i rura wlewu paliwa jest ocynkowana. No, te, które się da jeszcze uratować, to po prostu cynkujemy. Możemy też zrobić je w kolor, ale też po cynku, tylko na biało i dajemy kolor wtedy jaki chcecie, ale no po prostu żeby to zabezpieczyć, bo te rury naprawdę są narażone dość mocno na korozję, a zwłaszcza po tylu latach użytkowania samochodu, też nie wiadomo gdzie, nie każdy garażuje samochód, tak? Każdy może trzyma gdzieś pod blokiem, czy gdzieś na polu, więc no, narażone jest to na warunki atmosferyczne. Najlepiej by było wszystko trzymać pod kocykiem, ale no niestety mamy takie realia, że się nie da po prostu. Także. Dobra już, nic nie mów. Jakoś to wytniesz. Jakoś to wytnę. No to pa. Bimberek się sączy, baniaczka, pędzimy. Cześć.